Labirynt Światła to cykl materiałów audiowizualnych łączących wypowiedzi wybitnego polskiego operatora, współtwórcy Polskiej Szkoły Filmowej, profesora Jerzego Wójcika z wybranymi fragmentami filmów. Unikalne nagrania poświęcone zagadnieniom związanym ze sztuką obrazu filmowego i historią polskiego kina powstały w czasie pracy nad książką Labirynt Światła, wydaną w 2006 roku w opracowaniu Seweryna Kuśmierczyka. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze o wolność się bić. Pamiętasz? Co? Spirytusu rudego. Nie. Nie pamiętasz? Kiedy to było? Pamiętam. Nie wykupiaj się. Nie! Nie pamiętam. Ja myślę, że to jest tak, że będzie sytuacja taka, że ktoś to przeczyta. I ciągle mam nadzieję, że przeczyta to nie tylko jedna osoba, ani kilka osób. A miewałem dowody, że przeczytało to bardzo, bardzo wiele ludzi. Chociażby sprawy dotyczące interpretowania przestrzeni w Eroice, czy Czerni Bieli w Joannie od Aniołów, czy wszystko to, co jest tak konstruowanym światem, który zmienia się w widzialność materii w popiele diamencie. Wszystko to okazuje się, jest przeczytane na świecie ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, przyznam się szczerze. Czasami miewałem nadzieję, czy to dojdzie, czy jestem tu wyraźny. Takie obawy zawsze mamy. Ale okazuje się, że w wielu sytuacjach to jest czytane na świecie, to nie tylko w Europie, ale w wielu innych układach kulturowych. Co innego jest ludziom potrzebne i żyją innymi rytmami, mają inne pojęcie, nawet i o przestrzeni, czy o kolorze. Okazuje się, że to jest czytelne, jest potrzebne, zrozumiałe, że to jest to, co można mówić do wielu. Dziś tak wiem, ale jak to robię, to robię jakby dla rzeczy, dla sensu. I cieszę się, że mogę siebie odkryć w ten sposób, że to widzę. Bo to jest za każdym razem odkrycie przecież siebie. To nie jest tak, że ja to wiem, co mam zrobić i idę i robię. To jest to, że ja to niejako znajduję. Odnajduję drogę tylko. Wiem, że tędy trzeba. Ale jak odnajduję, to po prostu sam jestem zdziwiony. No to się po prostu zjawia w formie, która jest w swojej istocie nieprzewidywalna. To jest sens jest przewidywalny, tylko ogólny. Ale jakby jednostkowe rozwiązanie, czy ukazanie siebie przez coś jest dla mnie zawsze zaskoczeniem. Czy to będzie kamień, czy to będzie dłoń, czy to będzie twarz. To wszystko jest po prostu zawsze spotkaniem, które się realizuje przez to, że to się staje gdzieś za naszą obecnością. Czego więcej? Może. Przejdą lata. Chociażby na przykład scena, jak Zbyszek Cybulski oczekuje na Ewę Krzyżewską i rozbiera swój pistolet. I tak mu upada jedna część. Szuka tej części w pewnym momencie ręką. Chowa tą część. I potem oczywiście tam ładuje magazynek. W sposób, jaki on odnosi się do wszystkich części, to jest to, że on to zna na pamięć. To jest również pewna wiedza, że złożenie i rozłożenie pistoletu to nie jest to, że jest ciemno i szybko, tylko każdą tę część wie się dokładnie po dźwięku, w jaki sposób część na siebie zachodzi i się składa, czy jest wszystko w porządku, czy nie. I to Zbyszek po prostu robił. Czy powiedzmy chociażby tam jak wstał i powiedział cholera mrówki, starał się tam strzepnąć te mrówki z tego pistoletu maszynowego. To są takie oczywiście strzępy jakieś rzeczy, ale tam wielu ludzi było na planie, które nie tyle, że słyszało o wojnie i tam czytało, tylko troszkę widziało. I ten obraz jest naszym tutaj wspólnym obrazem, ale on się w wielu momentach nakładał. To znaczy takie rzeczy były obecne w wielu momentach.
Cóż, nasze drogi się rozchodzą. Wątpię, czy się kiedyś zejdziemy. Tylko jednemu z nas może być przyznana słuszność. Cześć. To wszystko jest to, jak on w tej scenie filmu się waha i jest w publikacji w toalecie i nie jest to ważne miejsce dla niego. Ważne jest to, że on jest pewien wahania. Takie opisywanie sytuacji wynikającej z ludzkiej twarzy jest czymś niezwykłym. Zimno ci? Trochę. Coraz dobrze? W każdym razie lepiej. Twarz Zbyszka tuż przed śmiercią i jego twarz w momencie, kiedy jest z Ewą w zbliżeniu, z Ewą Czyżewską w zbliżeniu, ale jest nieobecny i patrzy w niewiadome. To są dwie różne twarze. To jest również opowieść poprzez wszystko to, co same twarze niosą, opowieść wszystkiego, co nas nastąpi, ale nie wprost. To nie jest opowiadanie wprost. To są zbieranie potencjałów, emocji, wszystkiego tego, co jest tajemnicą w życiu, co można przypuszczać, że nastąpi, ale nie wiemy, czy nastąpi. Nie. W Popiele i Diamencie pamiętam, że jak robiliśmy tę scenę, kiedy Zbyszek tam umiera na tym śmietniku, no to po prostu wszystko tam było przygotowane i nie byłem wtedy tak przygotowany do tego, jak dzisiaj, że ja rozumiem, dlaczego konstruowałem większość filmu przez ostre, zdecydowane światło, które po prostu budowało światłocień do tego kulminacyjnego momentu, kiedy to światło było wielką, ogromną dominantą tuż przed wyjściem z hotelu na świcie, a potem to światło było światłem rozproszonym. To się dzieje trochę tak, że ja wiem, że tak musi być, ale nie potrafię powiedzieć dlaczego. Ja dzisiaj rozumiem dlaczego, ale bałem się o tym mówić, bo nie byłem w pełni przygotowany do tego. Byłem przygotowany tylko jednym sposobem rozumowania, że to, co dotyczy rannego Zbyszka, jak się ociera o mur i sam mur, że to jest już jedność. Że on jest żywy, ale już należy do materii, która już go bierze w siebie. Jeszcze idzie, ale już należy do śmierci. I to jest wszystko. Natomiast o wszystkim tym, co dotyczy, dlaczego tak myślę, dlaczego tam było światło, jakie są źródła takiego rozumowania, dziś to przeanalizowałem i wiem, jakie miało swoje to źródła, ale dane mi były tylko jakby początki o tym rozumowaniu. Nie miałem pełnych sformułowań. Nie potrafiłbym wtedy powiedzieć o szerokim na przykład usadowieniu tego myślenia w ujęciu filozoficznym. I to było tak. I w tym momencie, jak robiliśmy tę scenę, następną to końcowe ustawienie, to Zbyszek już leżał. I było tam słońce, silne. Tak było. I ja nie chciałem tego po prostu fotografować. Poprosiłem Andrzeja, czy może jeszcze poczekać. Powiedziałem, że wolałbym, żeby to było bardziej na pochmurno wszystko. On pyta, dlaczego? Ja tam spojrzałem przez lupę i tak jak to w śmieciach bywa, jakieś rzeczy za dużo mi błyszczały. Jakieś kartki papieru, jakieś resztki blaszanek dawały błyski i znaki. I ja wiedziałem, że te znaki mi przeszkadzają. Po prostu. I powiedziałem, że to po prostu trzeba zrobić na pochmurno. I on leżał. No, tak jak ten śmietnik. Wszystko tam już jest gorąco, przecież tam wszystko, te śmieci pracują. Mówię, ileż ty mnie będziesz tam trzymał, to mówił Zbyszek. Mówię, słuchaj, chcesz, żeby to było tak, jak należy, to musisz po prostu poczekać. Ale o co ci chodzi? Mówię, zobaczysz, że ja ci nie mogę w tej chwili powiedzieć. Ty jesteś po jednej stronie, ja jestem po drugiej. Uwierz mi, że tak trzeba. No dobrze. Ja rozmawiałem z tym krótko, ale on bardzo miał ogromne zaufanie. Mówi, dobrze. I skręciliśmy to. Nakręciliśmy ustawienie
I to też jest rzecz taka znamienna, że w tym momencie, kiedy tam było po prostu to słońce, ja zrozumiałem, że ono jest niepotrzebne tutaj. Przyszedł taki moment pochmurny i to zostało sfotografowane. Zjawiło się to słońce przez te wszystkie błyski jakby, które dały mi znać o tym, co jest przeszkodą. Ale sam rysunek słońca na tym był niepotrzebny, ponieważ chodziło tutaj o inny obraz materii. O obraz materii takiej, jakiej jest w przemianie, która już tego Zbyszka właściwie ogarnęła. I o inny obraz jedności, o obraz strukturalny. To słońce nie było tutaj potrzebne po to, żeby pracować na sens. I to też jest takie z kolei odwrotna sytuacja. Danie sygnału przed słońcem, że jestem niepotrzebny tutaj. To nie wynikło z tego, że ja wiedziałem wcześniej, przed planem, jak należy sfotografować. Bo to jest założenie abstrakcyjne. Ja nie wiem, co mnie spotka. Ja muszę z tego, co jest, dosłownie w tym dniu zdjęciowym, tak to po prostu niestety bywa, zrobić to, co jest jakby najlepszą interpretacją. W momencie, jeżeli już to pracujemy, to taki sygnał może być również sygnałem, raz może być pragnieniem, że ono jest bardzo potrzebne, a drugi raz może powiedzieć przez ukazanie się, że ja jestem tu niepotrzebny. Jestem niepotrzebny, światło jest niepotrzebne. Sygnał na nie. To jest dla mnie sygnał. Dostałem sygnał, że to jest niewłaściwe. Gdyby nie było tych ostrych rzeczy, być może, że ja bym sfotografował to w słońcu. Ale przez to ukazanie dla mnie to jest oczywiste i jasne, że to jest niemożliwe wtedy. Także to jest taka komunikacja, która się na szczęście nie odbywa za pomocą słów.